Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy wróci strach, czyli jaki jest główny powód spadków na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i zostawiania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, która startuje już za kilka dni, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Czy wróci strach, czyli jaki jest główny powód spadków na giełdzie? W poprzednim tygodniu poznaliśmy szereg ciekawych danych makroekonomicznych, z czego najciekawsze były te o inflacji z Wielkiej Brytanii i inflacji PPI dla Niemiec. Okazało się, że te dane spowodowały znaczące przesunięcie się krzywej dochodowości i oczekiwań co do przyszłości, tego co się stanie na stopach procentowych dla najważniejszych gospodarek na świecie. Widzimy to na wykresie, jak na przestrzeni tygodnia o 50 punktów bazowych przesunęły się oczekiwania co do długoterminowych stóp procentowych, a to ma oczywiście duże znaczenie dla rynków finansowych. Ale przejdźmy do krótkoterminowej perspektywy. Czy wróci strach, czyli jaki jest główny powód spadków na giełdzie? Moim zdaniem to, co się wydarzyło na giełdach papierów wartościowych, było ściśle powiązane z zachowaniem amerykańskich obligacji dziesięcioletnich. Jak widzimy na tym wykresie w tle, poziom 2,90 był dla rynków finansowych punktem odniesienia. Jeżeli rentowność amerykańskich obligacji utrzymywała się poniżej poziomu 2,90, to w takiej sytuacji był kreowany raczej popyt na rynkach światowych, na giełdach papierów wartościowych. Giełdy kontynuowały tendencję wzrostową, natomiast wystarczyło tylko, że ten poziom 2,90% został pokonany i od razu zaczęło się wyprzedawanie giełd papierów wartościowych i zaczął wracać strach na rynki światowe. Czyli jaki jest główny powód spadków na giełdzie? Moim zdaniem to jest wycena obligacji. Wycena obligacji, czyli rynkowe stopy procentowe, są niezwykle ważne do tego, by oceniać, jakie są przyszłe wyniki finansowe spółek, ponieważ w modelach finansowych bardzo często bierze się pod uwagę jednym z głównych czynników, który powoduje zmianę wycen, jest oczywiście stopa procentowa, a im ona jest wyższa, tym niższe są wyceny spółek na giełdzie papierów wartościowych, stąd też wzrosty rynkowych stóp procentowych sprzyjają spadkom indeksów giełdowych, a spadki rynkowych stóp procentowych oczywiście sprzyjają wzrostom indeksów giełdowych. I być może poziom 2,90 pełni teraz rolę punktu odniesienia. 2,90 to jest mniej więcej poziom zbliżony do tak zwanej neutralnej stopy procentowej, która jest bardzo często powtarzana przez członków Fedu, przez sam Fed. Bardzo trudno określić, gdzie dokładnie neutralna stopa procentowa przebiega. To jest taka stopa procentowa, której przekroczenie właśnie będzie negatywnie działało na gospodarkę, a utrzymanie się poniżej tej neutralnej stopy procentowej nie wpływa generalnie źle na gospodarkę, w tym wypadku Stanów Zjednoczonych. Więc przekroczenie poziomu 2,90 w reakcji na te dane makroekonomiczne o inflacji z Wielkiej Brytanii, na dane o inflacji z Niemiec, moim zdaniem był głównym powodem spadków na giełdzie. I pytanie, czy wróci strach na giełdy? Jeżeli moim zdaniem rentowności wrócą amerykańskich obligacji na poziom 3% na rentowności, czyli jesteśmy już bardzo blisko, to oczywiście nastąpi dalsza przecena giełd papierów wartościowych. Giełdy będą kontynuować tendencję spadkową, wrócą do tendencji, która była obserwowana od początku tego roku. Więc oczywiście skupiajmy swoją uwagę przede wszystkim na amerykańskich obligacjach. Wykres ten roczny bardzo dobrze pokazuje, że ten poziom 2,90 także ma duże znaczenie i poziom 3% także pełni rolę punktu odniesienia. W tym tygodniu, w następnych kilku dniach najciekawsze będą oczywiście wieści z Jackson Hole, czyli ze spotkania bankierów centralnych w następny weekend, ale w piątek poznamy dane o inflacji PCE dla Stanów Zjednoczonych. To jest najważniejsza miara inflacji, jaka jest brana pod uwagę przy decyzjach o stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych. Więc moim zdaniem kolejna faza potencjalnej wyprzedaży będzie zależała od tego, jakie będą te dane makroekonomiczne o inflacji PCE. Jeżeli inflacja zacznie faktycznie pokazywać, że wymyka się spod kontroli, to oczywiście na rynkach papierów wartościowych dojdzie do kolejnej fali wyprzedaży, ponieważ rentowności amerykańskich obligacji pójdą w górę.
Natomiast jeżeli okaże się, że inflacja faktycznie tworzy swoje apogeum ekstremum właśnie teraz, to będzie szansa na to, żeby rentowności wróciły poniżej poziomu 2,90% i oczywiście, żeby indeksy giełdowe zaczęły odbijać. Więc moim zdaniem, pomimo tego, że poznamy w czasie całego tygodnia wstępne odczyty wskaźników PMI za sierpień, które także będą miały duże znaczenie, będziemy je porównywać między różnymi obszarami gospodarczymi czy też państwami, by oceniać prawdopodobne ruchy na różnych klasach aktywów. Prawdopodobnie to właśnie inflacja PCE będzie kluczową, najważniejszą i rozstrzygnie, jaki będzie kształt i kolor świecy tygodniowej na indeksach giełdowych. Natomiast na co moim zdaniem należy jeszcze zwrócić uwagę, to że bardziej rentowności rosną niemieckich obligacji niż amerykańskich, więc sytuacja w Europie jest moim zdaniem gorsza i gorzej rokuje dla indeksów giełdowych w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na co jeszcze moim zdaniem należy zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie rosną te długoterminowe oczekiwania co do poziomu inflacji i na tym następnym wykresie widzimy, jak z miesiąca na miesiąc te długoterminowe perspektywy inflacyjne na 2023-2024 są systematycznie podnoszone, więc być może także te stopy procentowe w długim terminie, jak pokazywał pierwszy wykres krzywej dochodowości, także będą się podnosiły. Na co należy jeszcze moim zdaniem zwrócić uwagę? Na to, jak w poprzednim tygodniu pozycjonowali się duzi gracze na różnych klasach aktywów. I okazuje się, że największa nowa, długa, krótka pozycja była znowu dodawana do indeksu S&P, czyli ci duzi gracze, spekulanci, hedge fundy, którzy mają teoretycznie większą wiedzę, dodawali największe krótkie pozycje właśnie do indeksu S&P i co jest także ciekawe, zwiększana była długa, krótka pozycja, coraz większa krótka pozycja była dodawana na rynku ropy naftowej, a co było także bardzo interesujące, największa długa pozycja netto była dodawana na rynku kanadyjskiej waluty, co stoi teoretycznie w sprzeczności z tym, co się dzieje na rynku ropy naftowej, ale inne surowce jak złoto czy też miedź, jak widzimy tutaj na tym wykresie, były ekstra, bardzo mocno, relatywnie netto sprzedawane, czyli krótka pozycja była zwiększana na tych surowcach, więc zobaczymy, czy duzi gracze hedge fundy będą miały rację, że obstawiają spadki na indeksach giełdowych i na rynku surowcowym. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Kiedy popatrzymy na zachowanie rynku ryzyka, warto równolegle monitorować zachowanie Bitcoina. W poprzednim tygodniu udało się na zamknięciu zbić Bitcoina wyraźnie poniżej kluczowego wsparcia, czyli poziomu 22 000, w tym wypadku $900, czyli miejsca, gdzie przebiega średnia dwusesyjna na wykresie tygodniowym, a to zachęca naprawdę do tego, żeby wieścić wyprzedaż na indeksach giełdowych. Czy wróci strach? Moim zdaniem warto monitorować Bitcoina. Bitcoin jest bardzo często wskaźnikiem wyprzedzającym z parogodzinnym wyprzedzeniem to, co się będzie działo na indeksach giełdowych, więc jeżeli Bitcoin spada, prawdopodobnie będą także indeksy giełdowe spadały, a jeżeli Bitcoin spadłby poniżej poziomu $20,000, to już oczywiście strach powinien wrócić na giełdach papierów wartościowych w sposób jeszcze bardziej zwielokrotniony, a szanse na dynamiczne nawet spadki będą silnie rosły. Natomiast jeszcze na to należy zwrócić uwagę. To statystyka, jak zachowuje się na przestrzeni ostatnich 25 lat indeks europejskich spółek Eurostoxx 600. I okazuje się, że na przestrzeni całego roku najgorsze 2 miesiące dla indeksów giełdowych to jest sierpień i wrzesień. Wrzesień jest generalnie najgorszy i być może spadki indeksów giełdowych, które się zaczynają, mogą zacząć dyskontować, że powtórzy się ten schemat, który jest zarysowany tutaj na tym wykresie, że sierpień będzie zły dla indeksów giełdowych generalnie, a wrzesień będzie jeszcze gorszy, więc warto się pozycjonować, przynajmniej zamykając, neutralizując swoją pozycję na indeksach giełdowych. Być może jest to jeden z tych głównych motywów, dlaczego zaczęły indeksy giełdowe spadać i być może jeden z głównych powodów spadków na giełdzie to jest ta statystyka widoczna tutaj na tym wykresie. Następny powód, dlaczego giełdy papierów wartościowych teraz nie są zbyt atrakcyjne, to fakt, że wartość, taka waluacja stopy zwrotu z
indeksu S&P względem tych, jakie oferuje teraz amerykańska obligacja, są na rekordowo niskich poziomach, czyli są nieatrakcyjne akcje z indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych, w tym wypadku S&P 500. No i to może być też jeden z tych powodów, dlaczego akurat warto będzie postawić w najbliższych tygodniach na obligacje, a nie właśnie na amerykańskie akcje, co także może być jeden z tych fundamentalnych czynników, który sprawi, że indeksy giełdowe będą przecenione. Natomiast już teraz warto zwrócić uwagę na same zachowanie indeksów giełdowych. Dlaczego? Ponieważ te spadki nie wzięły się też znikąd pod względem technicznym. Dokładnie indeks S&P w trakcie tygodnia przetestował od góry swoją potężną 200-sesyjną średnią na wykresie dziennym, połączoną z przebiegiem 7-miesięcznej linii trendu spadkowego. Opór zadziałał, bardzo ładnie funkcjonuje i naprawdę zachęca techników do rozpoczęcia wyprzedaży. Natomiast jedynym pozytywem moim zdaniem jest fakt, że obrót, jak widać tutaj na tym wykresie, nie rośnie na tych spadkach, ale oczywiście w każdej chwili może się to zmienić, jeżeli następne dni przyniosą nam co najmniej utrzymanie obecnych poziomów, co sugerowałoby, że kształt świecy tygodniowej, którą widać na następnym wykresie indeksu S&P, zacznie potwierdzać spadkowe odbicie, a to zachęcałoby do nawrotu do tendencji spadkowej generalnie na indeksach giełdowych na Wall Street. Oczywiście moim zdaniem kluczowe będą po danych o wskaźnikach PMI przede wszystkim te dane o inflacji, które nam znowu albo podwyższą rynkową stopę procentową, albo ją obniżą w oczekiwaniu na to, co się stanie na inflacji i czy rzeczywiście te dane o inflacji będą wskazywały, że szczyt inflacji staje się faktem. Jeszcze zwróćmy uwagę na to, że ostatnie miesiące oczywiście podnoszą rentowność obligacji śmieciowych w Stanach Zjednoczonych dla przedsiębiorstw, to także ma znaczenie. I te ostatnie ruchy na obligacjach w ostatnich dniach także zaczynają podnosić znowu te rentowności. To jest oczywiście następny sygnał, że indeksy giełdowe mogą spadać, znacząca część spółek może wrócić do tendencji spadkowej. A kiedy zobaczymy, jaka jest relatywna wycena indeksu technologicznego Nasdaq 100 względem indeksu S&P 500, to widzimy, że spółki technologiczne cały czas są lekko przewartościowane względem tych spółek z szerokiego rynku S&P 500. I teraz rynki europejskie, które są w tym wypadku przedstawiane jako indeks DAX, który nie był w stanie poradzić sobie na poziomie 14 000 punktów, gdzie mieliśmy półroczną linię trendu spadkowego oraz oczywiście inne ważne opory. Świeca tygodniowa zachęca do spadków, ale wykres tygodniowy pokazuje także, jakie jest silne znaczenie wsparcia w rejonie 13 250 punktów. To jest kluczowy poziom w sytuacji, kiedy indeks giełdowy DAX zacząłby spadać, ponieważ każdy powrót poniżej tego poziomu sygnalizowałby nawrót do tendencji spadkowej i nawrót bessy na indeks giełdowy. Oczywiście wtedy byłaby to negatywna informacja w długim terminie i oczywiście sygnalizowałaby, że giełdy papierów wartościowych, które dyskontują to, co się będzie działo w gospodarce za 6-9 miesięcy, dyskontują, że recesja, spowolnienie gospodarcze w światowej gospodarce będzie dłuższe i będzie głębokie, a nie, że będzie płytkie i że będzie krótkie. Taka moim zdaniem jest interpretacja tego, co się będzie teraz działo. Indeksy giełdowe spadają z tych poziomów, oznacza to, że rynek stawia właśnie na scenariusz, że recesja, spowolnienie gospodarcze w światowej gospodarce będzie dłuższe i że recesja będzie głębsza. Jeszcze co jest interesujące na giełdach papierów wartościowych, to prognozy. Cały czas one sygnalizują, że na obecnych poziomach zakończymy rok i to jest interesujące, że instytucje finansowe nie zmieniają prognoz co do tego, na jakich poziomach zakończymy 2022 rok, w tym wypadku na indeksie Eurostoxx 600. No i zobaczymy, czy faktycznie tak się stanie, że potwierdzi się ta statystyka, że sierpień i wrzesień to są najgorsze miesiące dla indeksów giełdowych, a październik, listopad i grudzień to są najlepsze miesiące w roku dla indeksów giełdowych. Teraz rynek walutowy. Rynek walutowy przede wszystkim zaczynamy od amerykańskiego dolara, który także pokazuje nam, że światowy kapitał ciągle patrzy na to, jaki jest sentyment globalny. Czy jest ku ryzyku, czy ku bezpieczeństwu, czyli albo risk off, albo risk on.
I jeżeli jest sentyment do wyprzedaży ryzyka, to amerykański dolar jest silnie kupowany, a odwrotnie, jeżeli jest sentyment do tego, żeby kupować ryzyko, no to w takiej sytuacji amerykański dolar się osłabia. I okazało się, że w poprzednim tygodniu amerykański dolar zyskiwał najmocniej od kwietnia 2020 roku, więc to jest pewnego rodzaju ciekawa statystyka pokazująca, że presja naprawdę całego świata na to, żeby odnawiać długie pozycje w amerykańskim dolarze narasta, a średnioterminowa perspektywa pokazuje nam, że mamy także odbicie od półrocznej linii trendu spadkowego, od średniej kroczącej 55-sesyjnej i że parytet prawdopodobnie będzie testowany z dużą szansą na to, że spróbujemy znowu go pokonać, natomiast moim zdaniem będzie to trudne z tego powodu, że jednak te stopy procentowe w strefie euro mają iść mocniej w górę niż w Stanach Zjednoczonych po tych danych o inflacji, a to dawałoby fundamentalną przesłankę do tego, żeby bronić tego wsparcia w rejonie parytetu, czyli miejsca, gdzie przebiega dolne ograniczenie widocznego na wykresie 8-letniego kanału spadkowego. Więc jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy. Moim zdaniem parytet do końca tygodnia nie będzie złamany, chyba że te dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych pokażą, że inflacja jednak cały czas rośnie, nie tworzy szczytu, no to oczywiście w takiej sytuacji będzie szansa na to, żeby trwale złamać parytet. Taki jest mój punkt widzenia na dziś, na ten zasób informacji, który posiadamy na chwilę obecną. Następna klasa aktywów to są surowce. Zaczynamy od ropy naftowej. Ropa naftowa utrzymała się poniżej linii szyi półrocznej formacji szczytowej, ale jesteśmy cały czas bardzo blisko tego poziomu. Rynek walczy na kilkunastomiesięcznej linii trendu wzrostowego i także rynek będzie musiał wkrótce wybrać, w którą stronę ruszy. Utrzymywanie poniżej poziomu $93 jednak faworyzuje scenariusze prospadkowe i oczywiście tendencje spadkowe i te nastawienie na spadki obserwowane na wykresie pozycjonowania w poprzednim tygodniu, który był pokazywany na początku tego materiału, sygnalizuje, że ci duzi gracze, spekulanci jednak otwierają netto krótkie pozycje także na ropie naftowej. No i oczywiście to zła wiadomość. Jeżeli dodamy do tego spadki nawet ceny złota, to widać, że surowce nie mają teraz dobrego czasu, no może z wyjątkiem ceny gazu ziemnego w Europie czy też w Stanach Zjednoczonych, a sama cena złota zachęca do tego, żeby znowu wkrótce zobaczyć cenę złota na poziomie $1700 i w okolicach ostatnich minimów, gdzie widać na wykresie przebiega dwuletnia linia szyi formacji szczytowej, podwójny szczyt. I mamy także średnią dwusecesyjną, więc naprawdę zmagania w rejonie $1680 będą niezwykle istotne, bardzo ważne, ponieważ złamanie tego poziomu zachęcałoby do wielkiej technicznej wyprzedaży ceny złota. W oczekiwaniu na to oczywiście, że globalny popyt znacząco spadnie z powodu głębszej światowej recesji, która będzie trwała dodatkowo dłużej. Taka moim zdaniem jest interpretacja tego, co się dzieje teraz na rynku surowców w ujęciu globalnym, na całym indeksie surowcowym. Widzimy także zachowanie ceny miedzi, stali, aluminium na przestrzeni ostatnich lat, jak to wyraźnie w ostatnim miesiącach cena zaczyna spadać, dyskontując spowolnienie i recesję w światowej gospodarce. I w takiej sytuacji moim zdaniem należy bardzo bacznie obserwować to, co się będzie działo, ponieważ strach na rynku może wrócić i główny powód spadków na giełdzie to jest oczywiście zachowanie stopy procentowej, tej rynkowej i tego, czy inflacja faktycznie będzie się zachowywać tak, jak chcieli ekonomiści, czy też jednak będzie się wymykała spod kontroli. Warto obserwować te sprawy, a na rynku oczywiście kryptowaluty, indeksy giełdowe to jest przede wszystkim to, co powinno ruszyć w dół. W trzeciej kolejności oczywiście rynek surowcowy i patrzmy także na zachowanie amerykańskiego dolara. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom. W piątek poznaliśmy potężne dane o produkcji przemysłowej, o wynagrodzeniach, inflacji PPI, a w poniedziałek dzisiaj poznamy dane o sprzedaży detalicznej. Będziemy mieć komplet twardych danych makroekonomicznych, ponieważ jeszcze poznamy dane o produkcji budowlano-montażowej, ale nas będzie interesowała przede wszystkim sprzedaż detaliczna. Ta w ujęciu nierealnym, czyli w ujęciu bez uwzględnienia inflacji i mediana prognoz ma wynieść 17,7, odchylenie standardowe 1,9, ale także ta realna, rzeczywista
rzeczywisty wzrost sprzedaży detalicznej, czyli po uwzględnieniu inflacji. Więc jeżeli sprzedaż detaliczna utrzyma się po uwzględnieniu inflacji nad poziomem 0, czyli sprzedaż detaliczna, ta, którą teraz widzimy na prognozach, będzie co najmniej taka jak prognozy, bądź też nie będzie w dół gorsza niż odchylenie standardowe, to oczywiście dane będą odczytane pozytywnie. Oczywiście im lepsze dane, tym większa szansa na to, że polska gospodarka będzie się utrzymywała dłużej nad kreską niż inne europejskie czy też amerykańskie gospodarki. Natomiast im dane lepsze, oczywiście tym większy będzie wpływ tego, co się działo w ostatnim czasie w polskiej gospodarce i tym lepsza jej ocena, ponieważ będzie to oznaczało, że polska gospodarka jest odporna jednak na spowolnienie gospodarcze, a dane płynące ze wskaźników oczekiwań konsumentów, ze wskaźników PMI niedobrze obrazują to, co faktycznie dzieje się w polskiej gospodarce, więc trzymajmy kciuki, żeby dane były tak samo lepsze jak dane na przykład o wynagrodzeniach i oczywiście bardzo podobne jak dane o produkcji przemysłowej, ponieważ to oznaczałoby, że lipiec jednak był dobrym miesiącem dla polskiej gospodarki i spowolnienie gospodarcze nie jest aż tak mocne, jak sygnalizowałoby inne wskaźniki, które się od czasu do czasu pojawiają na rynku. Produkcja budowlana, montażowa, zobaczymy, czy utrzyma się nad poziomem 0. Tutaj mediana prognoz to jest 5,9%, odchylenie standardowe 1,6%, także ma to duże znaczenie. I oczywiście reakcja rynkowa będzie dla nas istotna. Czy polskie obligacje utrzymają się poniżej poziomu 6% na rentowności? W piątek rynek bardzo mocno walczył o to, żeby utrzymać się poniżej poziomu 6% na rentowności. Podczas sesji europejskiej rentowność wybiła się nad poziom 6%, ale Amerykanie, co ciekawe, zaczęli kupować polskie obligacje, także zakończyliśmy sesję amerykańską poniżej poziomu 6% na rentowności, a to moim zdaniem jest jeden z najlepszych dowodów na to, że teraz za kupnem papierów wartościowych polskich skarbowych stoją właśnie inwestorzy amerykańscy, że to popyt z Wall Street jest teraz tym głównym winowajcą tego, że w ostatnich 2 miesiącach polskie obligacje tak bardzo mocno zyskały na wartości, czyli że rentowności spadły. Zobaczymy, czy utrzymamy poziom 6% na rentowności. Moim zdaniem jest to poziom także kluczowy dla warszawskiej giełdy papierów wartościowych, ponieważ ten sam mechanizm co do giełdy na całym świecie, giełdy amerykańskiej opisywanej parę minut temu, obowiązuje dla warszawskiej giełdy papierów wartościowych, więc im wyższa rentowność, tym niższe powinny być wyceny polskich spółek na giełdzie i tym bardziej indeks giełdowy powinien spadać. Złoty reaguje przede wszystkim na zachowanie euro-dolara i to jest główny wyznacznik jego siły albo słabości. W tym wypadku spadki euro-dolara to oczywiście słabość rynku złotego. Być może będziemy atakować poziom 4,80 na euro złotym w tym tygodniu, a na dolar złotym będziemy testować poziomy, które widać na wykresie, czyli ostatnie maksima. Na dolar złotym szczególnie te poziomy są interesujące, ponieważ widzimy na wykresie długoterminowym, że jest to miejsce, gdzie przebiega 6-letnia górna krawędź kanału wzrostowego. Te maksima nie zostały utworzone w losowym miejscu, ale widzimy, że 2 miesiące temu były dokładnie zarysowane na tym górnym ograniczeniu tej formacji technicznej. No więc rynek ma potencjał ku temu, żeby próbować zagrać na drugi szczyt. No i oczywiście zobaczymy, czy w sytuacji ataku na parytet rynek złotego pokaże relatywną swoją siłę, ponieważ jeżeli euro-dolar będzie wyrównywał swoje minima, a równolegle pary związane ze złotym nie będą wyrównywać swoich ekstremów, będzie to następny sygnał, że relatywnie złoty jest kupowany. Wall Street szuka stopy zwrotu w długim terminie i pakuje swoje kapitały przede wszystkim w polskie obligacje. No i oczywiście dlaczego złoty trzyma się relatywnie dobrze, a węgierski forint jest sprzedawany. Kilka porcji ciekawych danych fundamentalnych pokazujących, dlaczego węgierski forint teraz tak obrywa. Pierwszy wykres pokazujący coraz większy deficyt na rachunku bieżącym na Węgrzech. Widzimy, jak on z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień się powiększa. To jest bardzo zła wiadomość dla węgierskiej waluty. I następny wykres pokazujący Terms of Trade dla Węgier
także jest to czynnik zachęcający do tego, żeby pozbywać się węgierskiej waluty. Jeżeli mówimy o jakimś ataku spekulacyjnym, który moim zdaniem jest mało prawdopodobny, jeżeli mówimy, że występuje on w naszym regionie, to obrywa węgierski forint, a nie rynek krajowej waluty, ponieważ sytuacja finansowa, sytuacja na danych makroekonomicznych najbardziej sprzyja właśnie temu, żeby węgierski forint tracił na wartości, a nie rynek krajowej waluty. I moim zdaniem, jeżeli można mówić o jakimś ataku spekulacyjnym, to właśnie węgierski forint na tym cierpi, to węgierski forint jest celem, a nie rynek złotego. I na koniec oczywiście Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, która cały czas walczy bardzo dzielnie o dolną krawędź miesięcznego kanału wzrostowego. Jeżeli okaże się, że indeksy giełdowe na całym świecie spadają i indeks WIG20 ostatecznie pożegna się z minimami z poprzedniego tygodnia, to oczywiście będzie to oznaczało wybicie dołem z kanału o miesięcznej charakterystyce. Kanał zmieni się w formację flagi, a będzie ona zapowiadała i zachęcała do tego, żeby ruszyć mocniej dalej w dół. Oczywiście interpretacja będzie taka, że dyskontujemy spowolnienie gospodarcze, recesję w skali mocniejszej na całym świecie niż wcześniej zakładano, a rentowności, które rosną polskich papierów, będą uzasadniały fundamentalnie, że warto pozbywać się polskich akcji. Moim zdaniem tak to właśnie będzie. Czy rzeczywiście tak się stanie? Moim zdaniem jednak jest większa szansa na spadki niż na wzrosty indeksów giełdowych, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I ta statystyka, moim zdaniem, którą pokazywałem dla indeksu Eurostoxx, dotycząca tego, jak zachowują się indeksy giełdowe w całym roku, raczej się sprawdzi w tym roku niż się nie sprawdzi. Czy wróci strach na rynki finansowe? Moim zdaniem wróci. I jaki jest główny powód spadków na giełdzie? To dowiedzieliście się Państwo. I jest to przede wszystkim zachowanie rynkowej stopy procentowej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcieliby śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zachęcam, zapraszam, życzę stopy zwrotu i pięknego, miłego dnia.